Cześć, mam na imię Paula, jestem USR-ką PWC. Dzisiaj będziemy rozmawiać o możliwościach pracy w PWC z małego miasta. Jest ze mną Michalina. Hej. Cześć, mam na imię Michalina. W PWC pracuję w Data Practice, jestem starszym inżynierem rozwiązań bazowych. Michalina, mieszkasz i pracujesz w Żorach. W Żorach jako tako biura PWC nie ma. Dlaczego akurat aplikowałaś do PWC? Tak, Żory to jest małe miasto, piękne, ale niestety branża IT nie jest tam mocno rozwinięta, więc miasta, w których mogłabym podjąć pracę, no to najbliższe, większe to byłoby Katowice albo Gliwice. I tam rozpoczęłam swoją karierę, właśnie w tych miastach. I tak powoli idąc na tej swojej ścieżce rozwoju, gdzieś tam dotarłam do PWC i zaczęłam tutaj pracować. I zdecydowałam się na pracę zdalną, dlatego że przez większość swojej kariery zawodowej dojeżdżałam do pracy i zawsze godzinę dziennie dojeżdżałam godzinę dziennie wracałam, więc zawsze to były takie dodatkowe 2 godziny z dnia, które traciłam tylko i wyłącznie na dojazd. Próbowałam sobie radzić z tym różnymi sposobami. Próbowałam słuchać podcastów, jakichś audiobooków, czy uczyć się języka obcego, ale niestety nie czarujmy się, prowadząc samochód, no nie da się w pełni tak mocno skupić na tym materiale, na którego się słucha. Więc myślę, że najlepiej wychodziło mi rozmawianie z wszystkimi znajomymi naokoło. I Nadrabianie strat. Tak, nadrabianie wszelkich relacji po prostu. To chyba najlepiej mi wychodziło. Więc na dłuższą metę wydawało mi się na samym początku, że to jest osiągalne, że dam radę, że tak będę sobie cały czas dojeżdżać, ale po pewnym czasie stwierdziłam, że męczy mnie to już na tyle i muszę zawsze jechać tym samochodem do tej pracy w wszystkich możliwych warunkach atmosferycznych. I stwierdziłam, że naprawdę jest dużo przyjemniej, spokojniej, bezpieczniej pracować z domu. Więc natrafiłam na PWC, które zaoferowało mi od razu pracę zdalną, więc myślę, że to było coś, co mnie całkowicie przekonało i Dlatego tu jesteś. dlatego tu jestem, tak. Takie były Twoje początki pracy w PWC, a tutaj jeśli chodzi o relacje, to chyba wydaje się czasem, że trudniej jest budować te relacje na odległość. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, budowanie zespołu takiego online? Uważam, że zdecydowanie jest trudniej, ale myślę, że tutaj, żeby ta cała relacja w zespole udała się, krótko mówiąc, to musimy tutaj zapracować wszyscy, zarówno ci pracownicy, jak i pracodawca. Bo jeśli siedząc zdalnie, pracując samemu, no, jest się taką osobą bardzo wycofaną, która nie odzywa się do innych i tak dalej, to trudno, żeby zbudować sobie relację z zespołem, więc to jest tak jedna strona medalu, a druga strona medalu, jeżeli pracodawca jest taki, który umożliwia to, zachęca, na przykład w tym tygodniu mieliśmy w moim zespole spotkanie i przyjechaliśmy wszyscy do Warszawy, mieliśmy świetne warsztaty z team buildingu, więc na przykład to super inicjatywa. Świetnie, że to było zorganizowane, bo to na pewno zbudowało dużą więź. Mogliśmy sobie spokojnie porozmawiać zarówno przy kawce, jak i właśnie podczas tych ćwiczeń. I tak widziałam po zespole, że to naprawdę wiele wniosło. Tak? Że to jest potrzebne, żeby od czasu do czasu przyjechać gdzieś tam porozmawiać ze sobą. Tylko tak jak mówię, że pracując zdalnie da się utrzymywać relacje z zespołem, tylko trzeba w pierwszej kolejności chcieć. No, to też jest to, że nie wystarczy tych ludzi usadzić wszystkich w jednym pokoju, żeby oni od razu byli zespołem. Jak tam się nie pojawi rozmowa, nie będzie tego dialogu, to ciągle mamy grupę jednostek, a nie zespół. Tak, czyli ta praca stacjonarnie wcale nie jest gwarantem silnego zespołu, ale tutaj, tak jak mówisz, z jednej strony wasza inicjatywa, wy budujecie relacje, ale też firma wam to umożliwia poprzez takie spotkania, poprzez takie zjazdy integracyjne, jak tutaj miałaś okazję brać udział. Tutaj wypłynęły pewne plusy, skracasz czas dojazdu, nie musisz wychodzić z domu. Jakich jeszcze pozytywach mogłabyś powiedzieć? Co sobie cenisz najbardziej w takiej pracy? Myślę, że z takich śmiesznych po prostu, no nie jestem radnym ptaszkiem, lubię dłużej pospać, więc na przykład dla mnie to jest zdecydowany pozytyw, że mogę sobie po prostu później wstać na spokojnie, zrobić sobie te śniadanko i dosłownie 5 minut później siadam sobie od razu do komputera. A tak jak musiałam dojeżdżać do pracy, to wstawałam właśnie o jakichś mega wczesnych godzinach, co no, dla mnie to było trudne, tak, nie czarujmy się. Więc to jest zdecydowanie pierwsza rzecz, która też przychodzi mi na myśl, oprócz tego dojazdu, który jest oczywisty, tak. Co tam jeszcze? Myślę, że też większy komfort. Też myślę, że jak ma się taki dzień, w którym człowiek się troszeczkę gorzej czuje, to zawsze można się troszeczkę owinąć tym kocykiem i jest przyjemniej, a dalej można sobie pracować, tak? Nie zawsze trzeba od razu po prostu z tej pracy rezygnować. Wystarczy czasem sobie po prostu
dać sobie ten komfort tego po prostu koca, czy zrobić sobie gorącą herbatkę i potem się nagle potrafi polepszyć i jest znacznie lepiej. Tak. Nie? Wiadomo, czujemy się z rana różnie, tak? Więc to też jest zdecydowany komfort. A jak się dojeżdża do pracy, to potem zawsze trzeba po prostu ubrać się, wyjść, czy zdecydować, czy wziąć dzień urlopu po prostu z tego powodu, że się człowiek gorzej czuje. Nie? To też jest to. Wiadomo, że wypoczęty, zmotywowany pracownik lepiej, efektywniej pracuje, a tu masz komfortowe warunki, to co lubisz, swoje domowe zacisze, miejsce, w którym czujesz się dobrze, co wpływa na to, że też dobrze pracujesz. Tak, tak. I tak jak niektórzy podkreślają, że pracując zdalnie można pracować w tym w cudzysłowie dresiku, ja nie przypadam. Ja jednak wolę ubrać się całkowicie. Mam wtedy takie poczucie, że jestem w pracy. Tak jak właśnie niektórzy też mówią, że spotkałam się z taką opinią, że trudno jest potem podzielić tą pracę i to życie takie codzienne, prywatne, bo wszystko się odbywa w tej samej przestrzeni. Ja myślę, że tutaj kluczem też jest to, że jak się idzie do tej pracy, to ja na przykład ubieram się do tej pracy, czy robię sobie makijaż, czeszę włosy i tak dalej, bo mam takie poczucie, że to jest ten czas, w którym pracuję, tak? A później włączam ten komputer, kończę i potem się można przebrać w dresik po tym domu, przecież nie ma problemu. Ale w tym momencie jest to dla mnie takie rozgraniczenie tych stref. Ja też w mieszkaniu na przykład mam ułożone biurko w taki sposób, że jak zasiadam za tym biurkiem, to potem przez resztę dnia ja tam w tym miejscu praktycznie w ogóle mnie nie ma. Więc to jest też dla mnie taki kącik pracy. Tak, tutaj pracuję, przez resztę dnia jestem w kompletnie innym miejscu mieszkania, więc też łatwiej mi to jest w tym momencie rozdzielić, ale wiem, że u niektórych jest to czasem trudniejsze i też dużo osób podaje to jako taki bardzo duży minus tej pracy zdalnej, że to życie prywatne i zawodowe bardzo mocno się miesza ze sobą i potem trudno już się odnaleźć w tym, ile jest się w pracy, a ile jest się faktycznie w tym swoim prywatnym życiu. Czy w takim razie praca zdalna jest dla każdego? Myślę, że nie, no i tak i nie, tak bym powiedziała, bo na pewno trzeba się w tym odnaleźć, żeby potrafić sobie dobrze rozdzielić ten taki ładnie, że tak powiem, ujęty work-life balance, to zdecydowanie. Na pewno nie jest dla osób, które są takie bardzo zamknięte w sobie, trudno jest im pierwszym wyjść z inicjatywą, pierwszym napisać do kogoś, odezwać się, bo to z pewnością trudno będzie im nawiązać jakikolwiek kontakt. To zdecydowanie nie. No i myślę, że to też dużo zależy od tego, jak sobie organizujesz czas. Myślę, że to jest też kluczowa sprawa, że trzeba sobie umieć zorganizować czas. Zatem praca z małego miasta jest możliwe budowanie dobrego zespołu, wszystko jednak zależy od naszego podejścia i tego, jak się zaangażujemy w tą pracę. Michalina, dziękuję Ci, że z nami byłaś, podzieliłaś się swoim doświadczeniem pracy. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.